Cześć, dzień dobry. Cześć, tu Ania. I Marcin, Czyli wędrowne motyle. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie z drugiego co do wielkości i co do ważności miasta Bawarii, czyli z Norymbergi. Będzie pewnie o słynnych kiełbaskach norymberskich, będzie o pysznych piernikach, pewnie będzie także o jarmarkach, chociaż nie ma zimy, jest lato. A czego jeszcze będziecie mogli się spodziewać w tym odcinku? Odwiedzimy Zamek Cesarski i tą jedną z najstarszych romańskich kaplic. Wlejemy wodę do studni. Co tam się wydarzy? Odwiedzimy jedno z najważniejszych muzeów kolejowych. Zjemy oczywiście coś bardzo norymberskiego w dwóch niezwykłych miejscach. A będzie nam towarzyszyć w tym wszystkim zarówno Albrecht Dürer, jak i ktoś, kto stworzył to dzieło i połączył Norymbergę z Krakowem. Mamy nadzieję, że Wam odcinek posmakuje. Muzyka i zaczynamy. Jeśli przyjedziecie do Norymbergi pociągiem, a jest to oczywiście jak najbardziej możliwe, wysiądziecie na tym dworcu, wiedzcie, że właśnie z tego dworca do miejscowości Furt pod Norymbergą dzisiaj biegła pierwsza na ziemiach europejskich z wyłączeniem Anglii linia kolejowa. Także pod tym kątem wątek kolejowy już na początek filmu, a mocno wybrzmi jeszcze pod koniec odcinka. Stojąc na wzgórzu zamkowym w Norymberdze dopiero czuć, że zamczysko, które było jedną z najważniejszych w historii Europy, dumnie wznosi się na piaskowcowej skale. Widać z niego miasto będące stolicą niemieckiego renesansu i jedną z kupieckich potęg całego kontynentu, by 500 lat później paść na kolana w wyniku alianckich bombardowań. Nie bez przyczyny Norymbergę spotkała tak wielka kara, ale o tym za chwilę. Mimo tego pomnik Albrechta Dürera, jego dom, cudem ocalały z nalotów, podobnie jak urokliwa uliczka białoskórkowców oraz kilka pierzei Starego Miasta. Norymberga to także ewenement na skalę europejską, ponieważ w ramach imponującego, trwającego 20 lat procesu odbudowy mieszkańcy postanowili zrekonstruować prawie całe mury miejskie. To widok, którego chyba nie spotkaliśmy nigdzie indziej. Przez środek miasta przepływa rzeka Pegnic, a zawieszone nad nią mosty to już zupełnie inna bajka, zupełnie inna historia. Na przykład ten zadaszony, piękny most, zwany mostem Kata, ponieważ przez niego właśnie musiał przechodzić, czmychał wręcz egzekutor miejski, wyrzutek społeczny, do swojego domku umieszczonego na wyspie. Ten domek zresztą można dzisiaj zwiedzać, albo zupełnie inny, stalowy most, który jest pierwszym zawieszonym stalowym mostem w Europie kontynentalnej i można powiedzieć, że jest to taka perełka techniki. Norymberga leżała na granicy pomiędzy rodzącym się dopiero imperium, a dawnymi ziemiami słowiańskimi. Tak, dosłownie 10-20 km na wschód jeszcze zamieszkiwali ten teren Słowianie. Być może pojawimy się tam w tym odcinku. Ale ta strefa graniczna, mimo faktu, że dość szybko została wolnym miastem i miastem cesarskim, o czym za chwilę, ta graniczność długo trwała, bo przez długi czas po drugiej stronie była korona czeska. Imperium swego czasu miało królów wywodzących się z Bohemii, z Pragi. Zresztą najczęściej w Norymberdze właśnie bywał cesarz Karol. Ale złoty czas dla Norymbergi to czas renesansu. I co się okazuje? Można powiedzieć, że Norymberga była stolicą niemieckiego renesansu. Karol IV, dodajmy, mąż Anny Świdnickiej. W tym odcinku skupimy się dość mocno na dwóch sławach z tego miasta ze złotego okresu właśnie. Albrechcie Dürerze i Wiciestwoszu. Jednak najpierw zacznijmy od przywołanego zamku. Zamek Cesarski przez stulecia był jednym z najważniejszych ufortyfikowanych pałaców Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W skali Niemiec, ale też całej Europy to obiekt wręcz unikatowy. Dlaczego? To pełnoprawny, luksusowy pałac o charakterze rezydencjonalnym, ale ubudowany murami obronnymi z elementami także romańskimi, którego jednak znaczenie daleko wybiegało poza Norymbergę, a może i nawet poza ten region, ponieważ to tutaj właśnie każdy nowo wybrany monarcha, każdy nowo wybrany cesarz musiał przyjechać i zwołać pierwszy
zjazd i pobyć tutaj, pomieszkać przynajmniej przez chwilę. To w tych romańskich komnatach krzyżowały się interesy polityczne z różnych stron kontynentu i tu ówcześni liderzy uczyli się, jak szukać kompromisów, by wspólnie zarządzać tak ogromnym terytorium. Czy skutecznie? No, można mieć wątpliwości, jednak związek, który na mapie wyglądał jak skupisko kilkudziesięciu plamek kolorowych, jako tako działał. Najstarszą częścią zamku jest cesarska kaplica, zachowana w swoim surowym, romańskim klimacie jakby sprzed XIII-XIV wieków. W tutejszym muzeum możemy dowiedzieć się o tym więcej, w tym zobaczyć pokaźną kolekcję dawnej broni, insygniów i wierną kopię cesarskiej korony. Oryginał jest akurat w Wiedniu. Zamkowa studnia liczy ponad 100 metrów głębokości i jak widać dźwięk upadającej wody nie nadąża za wzrokiem. Warto zajrzeć zarówno tutaj, jak i na wieżę widokową. Pierwszym lokatorem tego pałacu, zamku, był Henryk III, który wsparł naszego króla polskiego Kazimierza Odnowiciela w zjednoczeniu polskich ziem. Natomiast ostatnim cesarzem był, nie wiemy czy tutaj przebywał, Leopold I Habsburg, którego z kolei nasz król Jan III Sobieski wsparł w odsieczy wiedeńskiej. Wilhelm II też tu bywał, ale już jako burgrabia Norymbergi, niekoniecznie ten zwołujący zjazdy. Siedzimy sobie przy murach miejskich, przyklejona do nich jest maluteńka kawiarenka i piwiarnia o nazwie Wanderer. Ta nazwa ma podwójne znaczenie, bo po pierwsze Wanderer można tłumaczyć jako włóczyki, wędrowiec, podróżnik z niemieckiego. My też jakby nas było trzeba przetłumaczyć, to mielibyśmy Wanderer w nazwie, ale pochodzi też od Friedricha Wilhelma Wanderera, artysty z przełomu XIX-XX wieku, który też pierwszy upomniał się tak publicznie o Dürera jako o markę i zadbał o to, aby skleić ją z miastem Norymberga i promować jedno i drugie jako nierozłączne części. Też był odpowiedzialny za pierwszą renowację domu Albrechta Dürera, szereg innych inicjatyw około dürerowskich, no i budowę pomnika, co było już bardzo nowatorskie na tamte czasy, bo raczej nie budowano tak szybko pomników innym artystom, raczej monarchom. Dürer cudem przetrwał bomby, ale tak zwana piękna studnia, perła gotyku, która faktycznie jest bardzo, bardzo piękna, jest wierną, ale rekonstrukcją, niczym złota iglica, którą ktoś odłamał od dachu gotyckiej katedry i wbił prosto w miejski bruk. Ale Norymberga nie ma katedry. Studnia stoi na głównym placu, tam gdzie w Adwencie organizowane są jedne z najstarszych na świecie jarmarków bożonarodzeniowych. No nie ma co ukrywać, Norymberga została bardzo zbombardowana w czasie II wojny światowej, pod koniec oczywiście. Bombardowali Amerykanie i Brytyjczycy, chociaż głównie Brytyjczycy, natomiast później nad miastem i nad strefą oczywiście władzę sprawowali Amerykanie. Bombardowano nie tylko ze względu na to, że był to ważny węzeł kolejowy, ale oczywiście Norymberga i okolice były bardzo ważne dla ideologii nazistowskiej i faszystów niemieckich. Tutaj też rodził się ten ruch. No i też nie bez przyczyny tutaj były procesy norymberskie. Ale trochę tej zabudowy się zachowało. Wyobraźcie sobie, że większość miasta była zbudowana właśnie z takiego szachulca. 10-15% można się powiedzieć zachowało. Najpiękniejszą uliczką jest uliczka w wolnym tłumaczeniu nazywana białoskórkowców, czy też garbarzy zajmujących się skórami cielęcymi. Natomiast z tego miejsca widzimy jeden z najważniejszych placyków, przy którym stoi jeden z największych, w miarę zachowanych w czasie bombardowań budynków i to jest bardzo znamienne, bo dzisiaj jest to budynek Albrechta Dürera. On tutaj żył i mieszkał i on się ostał w miarę, a także pomnik chyba najsłynniejszego obywatela Norymbergi też ostał się cały w czasie bombardowań. Oto miejsce, gdzie po raz pierwszy wydrukowano dzieło Mikołaja Kopernika, którym przebił się do świadomości europejskiej. A w tym miejscu zjecie polskie pierogi, napijecie się piwa w ogródku piwnym albo trunku Kopernik przy sali Kopernika. Norymberga jest miastem partnerskim Krakowa już od ponad 50 lat, więc jak dobrze przeliczycie, to ta współpraca rozpoczęła się jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. To jest bardzo osobliwe. Tych połączeń historycznych jest kilka.
Między innymi one wpłynęły na taką współpracę. Za moimi plecami jest Dom Krakowski w jednej ze średniowiecznych wież. Swoją drogą w Krakowie też jest instytucja podobna, tylko z Norymbergą w nazwie. Ale co wpłynęło na taką udaną współpracę, czy też kto? Postać, która łączyła dwa miasta historycznie, niezwykle ważna dla Krakowa, jak i dla Norymbergi. Pewnie kojarzymy ze szkoły albo jak odwiedzaliśmy Kraków z fantastycznych dzieł w środku kościoła mariackiego. Chodzi oczywiście o Wita Stwosza. A kim naprawdę był Wit Stwosz? Był norymberską gwiazdą sztuki, ale do Krakowa zaprosiła go niemieckojęzyczna wówczas Rada Miejska Krakowa. Dzięki temu mamy dziś w kościele mariackim ten wybitny skarb, jakim jest jego ołtarz. Stwosz stworzył też drugie swoje wiekopomne dzieło, które można zobaczyć w gotyckim kościele świętego Wawrzyńca. Wisi nad ołtarzem głównym i nazywa się Zwiastowanie Anielskie. Stwosz po powrocie z Krakowa do Norymbergi nie miał łatwo. Wrócił jako sławny i bogaty i padł szybko łupem nieuczciwych doradców i bankierów. Skończyło się na tym, że za podrobienie własnego podpisu na wekslu został skazany na banicję. Tworzył dalej we Frankonii, ale już poza miastem. Ale do miasta wrócił, bo pochowany jest na cmentarzu Róż, pięknej średniowiecznej nekropolii w dzielnicy Świętego Jana na zachód od Starówki. Tutaj też pochowany jest Albrecht Dürer. Leżą od siebie właściwie 20 metrów. Oprócz tych dwóch nagrobków, generalnie warto tutaj przyjść i rozejrzeć się. Ja osobiście jestem zachwycony, bo nigdy nie widzieliśmy tak dużo sztuki funeralnej, bardzo starej, nawet średniowiecznej w jednym miejscu. Jest naprawdę dużo zachowanych nagrobków bardzo starych. Ta sama dzielnica, elegancka i przyjemna, słynie też z zachowanych dobrze ogrodów barokowych, jak ogród Hesperyt czy Barockengarten St. Johannis. Nieco schowane są od ulicy na tyłach pierzei, ale dostępne za darmo, tylko trzeba trafić w odpowiednią bramę. Zanim przejdziemy do Dürera, może coś zmalujmy kulinarnego, dobrze? Nie będzie to królik. Moi drodzy, kto oglądał poprzedni odcinek też z Frankonii, to już wie o połączeniach kuchni górnośląskiej i frankońskiej. Zostawmy to. Teraz zaskoczmy się pozytywnie tym, co jest istotne dla kuchni frankońskiej również, co my osobiście bardzo lubimy, a czego nie ma w wielu miejscach Europy jako ważny produkt, czyli chrzan. Chrzan pojawił się zarówno w przystawkach, jak i teraz w daniu, którego nazwy nie wymówię, chyba że poproszę o pomoc. W każdym razie jest to kren, czyli chrzan, sos chrzanowy oblewający taką pieczeń wołową z żurawiną i oczywiście ziemniaczanym klopsem. Natomiast Ania ma również tegoż klopsa z 2 pieczeniami, ale w sosie, słuchajcie, absolutnie szokująca wiadomość i intrygująca, piernikowym. No i temat pierników, jak i kiełbasek, na które pewnie czekacie norymberskie, ja też, zostawimy sobie na troszeczkę później, a teraz potwierdzam, rozpływa się w ustach, jest to bardzo delikatna rzecz i doskonale pasuje do tego chrzanu. Brawo Frankonia, doceniacie co trzeba. Jeszcze tylko małe dopowiedzenie, że Frankonia to rejon Niemiec, gdzie ścierają się wpływy piwa z winem. Dokładnie gdzieś w Dolinie Menu pomiędzy Norymbergą a Würzburgiem, o którym był ostatni odcinek. Ciekawe, co wolał Albrecht Dürer. Czy może potrzebował tego w ogóle? Wejdźmy do jego domu i muzeum. Dürer przyszedł na świat w 1471 roku, spędził w Norymberdze większość swojego życia, tworząc największe swoje arcydzieła. W czasach jego aktywności miasto przeżywało swój prawdziwy złoty wiek, będąc tętniącym życiem potężnym ośrodkiem handlu, ale też myśli humanistycznej i rzemiosła, co stworzyło Dürerowi idealne środowisko do pracy, ale też zbytu jego nowatorskich grafik. Po 2 podróżach do Włoch zrozumiał jednak, że jest kimś wielkim, może dokonać przełomu w sztuce, a swoimi traktatami o proporcjach ciała ludzkiego i perspektywie wywarł ogromny wpływ później na całą Europę. W niektórych publikacjach przeczytacie, że być może małżeństwo Dürerów nie za bardzo za sobą przepadało, co nie jest prawdą, ale skrzypi
podłoga drewniana, gdyż mamy przewodniczkę, która tłumaczy, że to było bardzo udane małżeństwo, może faktycznie trochę pragmatyczne, ale kochali się bardzo. Natomiast żona Dürera była jednym z nielicznych przykładów tak wcześnie kobiety bizneswoman, nie gotowała, już mieli wtedy służbę, zajmowała się biznesem, sprzedawała jego wydruki, jego ryciny, prowadziła sklep z tymi produktami i po jego śmierci również ona zajmowała się wydawaniem i sprzedawaniem jego dzieł, a przez to ich utrwalaniem. Można też spróbować posiłkować się prasą drukarską i na pamiątkę zabrać ze sobą wyciśniętego świeżo słynnego dürerowskiego nosorożca. Zrewolucjonizował na pewno drzeworytnictwo, a także wyniósł na poziom niewiarygodny miedziorytnictwo, uzyskując w tej formie sztuki wręcz precyzję i 100% umiejętność pokazania światła i cienia. Natomiast jego dzieła zobaczyć można w wielu galeriach i muzeach sztuki na całym świecie, ale także i tutaj jest kilka przykładów. Tutaj, to znaczy w niemieckim muzeum w Norymberdze. Ale co jeszcze można tam zobaczyć oprócz słynnych dzieł Dürera? No to zaraz Wam pokażemy. Na przykład taki relikwiarz, jedną z najpiękniej oprawionych ksiąg, kapłańską złotą czapkę z epoki brązu, późnorzymski emblemat z orłem, no i najważniejsze globus Behaima, Martina Behaima, nadwornego geografa portugalskiego króla. Jest to oficjalnie najstarszy zachowany globus na całej planecie, oczywiście wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Kula wykonana jest z tkaniny lnianej, rozciągnięta na konstrukcji z drewna. Rok 1492. Wypisano również małe ostrzeżenie Hic sunt dracones, czyli po łacinie uwaga, tutaj są smoki. Po ukończeniu globus został umieszczony w sali obrad norymberskiego ratusza, majestatycznej gotyckiej budowli w centrum miasta, gdzie cieszyć oczy miał rajców i służyć ich oświeceniu. W Germanisches National Museum zobaczymy też kilka dzieł Lukasa Cranacha starszego na przykład, sporo kolekcji broni i oczywiście obrazy Dürera, w tym pionowe portrety dwóch cesarzy, Karola IV i Zygmunta Luksemburskiego, który w Norymberdze się urodził. Taką oto mamy ciekawą klamrę. Nazwą Dürera okraszono też średniowieczną karczmę, która znajduje się w tym miejscu. Albrecht Dürer Stube. Ale my wybraliśmy nieco większą przestrzennie, chociaż równie ciekawie wyposażoną, jakby z czasów malarza i serwującą coś prosto ze starego rusztu. Zum Golden Stern. To nawet my wiemy, że chodzi o pod złotą gwiazdą. Ale Dürer jest tu wszędzie. Jesteśmy w miejscu bardzo szczególnym. Jest to jedna z najstarszych restauracji historycznych w Norymberdze. Przepiękne wnętrza z elementami dürerowskimi, że tak powiem, ale nie tylko. I ona słynie z grilla i grillowanych potraw, między innymi ze słynnych kiełbasek norymberskich. No i my dzisiaj się właśnie na te kiełbaski skusiliśmy. Marcin w wersji takiej dobrze nam znanej już, czyli takie krótkie, małe kiełbaski właśnie grillowane. Ja natomiast mam taką kiełbasę, że tak powiem, słusznej wielkości, dużą norymberską. Ja z kapustą kiszoną, którą uwielbiam. Marcin z kartofelsalat, którą także uwielbiam i ja, i Marcin. Ale jeszcze nawiązując do mojego poprzedniego dania i sosu zrobionego na bazie piernika, no to musimy wrócić do pierników norymberskich, także słynnych. A te najsłynniejsze i te najwyższej jakości powinny składać się tylko z 7% mąki, natomiast cała reszta to bakalie oraz miód, którego tutaj było zawsze pod dostatkiem, ponieważ Norymberga otoczona była lasami. No i oczywiście na spodzie taki charakterystyczny opłatek, a to po to, żeby po prostu te słodkie ciastka nie przyklejały się do blaszki. One są zupełnie inne niż pierniki, które znamy. I rzeczywiście jest tu bardzo mało mąki. Są wilgotne, wiadomo. Bardzo dużo bakali, co widać. I wyczuwalne są oczywiście przyprawy. No i wyczuwalny jest bardzo mocno miód. Pyszne. A teraz epilog naszego odcinka. Jesteśmy
przed wejściem do jednego z największych w Europie i największego w Niemczech Muzeum Kolejnictwa. I tutaj właśnie zobaczymy między innymi ten pociąg Adler, o którym wspominał już Marcin. Muzeum Kolejnictwa ma 2 hale maszyn. Jedną w tym miejscu, drugą nieco dalej. Całość podzielono na 2 części. W podłużnej hali wystawiono historyczne lokomotywy i wagony, w tym replikę pierwszej kursującej w Niemczech lokomotywy parowej o nazwie Adler, czyli po polsku orzeł. W krótszej sali zobaczymy z kolei m.in. unikatowy wagon salonik charyzmatycznego króla Ludwika II Wittelsbacha. Od razu widać, że jego. Jest też świetny dział zwany modelarium. Po samej nazwie nie trzeba dopowiadać, czego możemy się tutaj spodziewać, prawda? W gwoli ścisłości to muzeum składa się z 2 osobnych części. Natomiast tutaj na najwyższym piętrze mamy część, która opowiada nam o komunikacji i transporcie ogólnie. Tutaj mamy na przykład pierwszego trabanta i historię tutaj opowiedzianą tego właśnie samochodu, a my zaraz udajemy się do słynnego modelarium. To też jest świetna okazja, aby Wam już teraz zapowiedzieć bardzo ciekawą nowinę. Otóż w Polsce obchodzimy w tym roku Rok Kolei, w związku z czym... W związku z tym w tym roku nasza podróż dookoła Polski, czy też po Polsce będzie bardzo wybitnie kolejowa. Dokładnie, ale to już słuchajcie za 2-3 tygodnie. Zapraszamy już teraz. Miłośnicy kolei usatysfakcjonowani? Jeśli myślicie, że nie da się połączyć wątku kolejowego ze sztuką i malarstwem, to jesteście w małym błędzie. Otóż tuż przy granicy miasta z miejscowością Stein stoi ten zamek. On jest elementem dziedzictwa industrialnego Norymbergi, które mocno wybuchło w czasie rewolucji przemysłowej i kolejowej. Bo bez tego produktu możliwe, że i Dürer by sobie nie poradził. Nie ulega wątpliwości, że dla wielu osób Norymberga, zwłaszcza za sprawą ostatniego filmu, będzie się zawsze kojarzyć z procesami norymberskimi, czyli z tą bardziej brunatną, smutną częścią naszej europejskiej historii oraz również z tym, co się działo przed wojną i w trakcie wojny. I wybraliśmy dla Was troszeczkę inny wątek, ale równie ciekawy i bardzo, bardzo kolorowy, gdyż teraz odwiedzimy siedzibę jednej z najsłynniejszych na świecie firm produkujących ołówki i kredki. Także zostajemy w temacie artystycznym, może prawie by powiedzieć malarskim, piśmienniczym. Chodzi o ołówki, później kredki, później przybory do pisania właśnie, które dały początek imperium Faber-Castell. Znana na całym świecie marka wzięła się od XVIII-wiecznego stolarza, który na boku zaczął dorabiać sobie, produkując kilka ołówków dziennie. Dziś fabryki są na całym świecie, właściciele tej fabryki niczym przemysłowcy z Łodzi wznieśli sobie okazały pałac, zamek jako siedzibę. W czasach wspomnianych procesów norymberskich te wnętrza z pomieszaniem art déco, secesji gościły dziennikarzy z całego świata, bo tutaj prasa miała swój obóz. Warunki mieli godne, choć podobno było bardzo ciasno. W muzeum można też zobaczyć proces produkcyjny wraz ze sposobem pozyskiwania i kształtowania grafitu, bo bez niego by się nie obeszło. Ta część serdecznie jest polecana rodzinom z dziećmi, bo są też warsztaty dla najmłodszych. Na koniec odcinka zawitamy do jednej atrakcji poza miastem. To może być Jura Frankońska, którą kiedyś odwiedziliśmy kilka lat temu, pamiętacie? Tym razem będzie to miasteczko dosłownie 30 minut od Norymbergi, do którego łatwo dojechać można nomen omen koleją. Do Pommelsbrunn można dojechać pociągiem w pół godziny. W ogóle to jest bardzo taki fajny system, że można kupić bilet za 21 euro na cały dzień albo na weekend, czyli sobotę i niedzielę i jeździć. Na przykład zajechać tutaj do Jury Frankońskiej.
Pommelsbrunn znajduje się u wrót do Parku Krajobrazowego Jury Frankońskiej i leży w dolinie rzeki Pegnitz, tej samej, która przepływa przez Norymbergę później, oraz na trasie tak zwanej Złotej Drogi Królewskiej, czy też cesarskiej, która łączyła Pragę z Norymbergą. Gdy cesarz Karol IV rezydował na Hradczanach, to również przyjeżdżał bardzo często do Norymbergi. Chyba o tym wspominałem. Rudolf również. I tutaj znajdował się taki legendarny, wiszący zamek na granicy pomiędzy koroną czeską a ziemiami niemieckimi. Mówi się, że to może być Liechtenstein. Zostały z niego tylko i wyłącznie ruiny. Ale jak macie trochę czasu, czy w drodze powrotnej do Polski z Norymbergi, zahaczcie o Jurę Frankońską. Przepiękny, krasowy, wapienny fragment wyżynny Niemiec. Pokazywaliśmy go też w odcinku z Frankonii sprzed kilku lat. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że przyda się Wam on, gdy odwiedzicie Norymbergę, na przykład podczas świątecznych jarmarków, choć nie tylko. No właśnie, jak widzicie, latem też. Natomiast my niebawem zaczynamy swoją letnią serię i tak jak zapowiadaliśmy, szykujcie się na bardzo dużo kolejowych motywów. Zapraszamy.